Faworki w kształcie takich róż smażyła zawsze moja babcia i to z nią kojarzą mi się one niezmiennie. Generalnie wykorzystuję ciasto z przepisu na faworki błyskawiczne, więc jeśli jeszcze nie testowałeś tego przepisu, dobra wiadomość jest taka, że możesz upiec 2 pieczenie na jednym ogniu, czyli przetestować te trochę staromodne, ale pyszne i chrupiące róże, albo przepyszne faworki. Zapraszam. 300 g przesianej mąki typu 450, to są 2 szklanki, wrzuć do misy miksera, następnie dodaj pół łyżeczki soli, 1 łyżeczkę cukru, 4 żółtka z jajek w rozmiarze L, 1 łyżkę spirytusu i 4 łyżki kwaśnej śmietany. Spirytus, jeśli jest trudno dostępny albo nie chcesz go używać, możesz zastąpić 1 łyżką octu. Całość zagniataj w mikserze planetarnym hakiem do zagniatania na niskich obrotach do momentu, aż ciasto będzie w miarę jednolite. To ciasto możesz również wyrobić na stolnicy. Wówczas przesiej na stolnicę mąkę, dodaj wszystkie mokre składniki i całość po prostu zagnieć. Ciasto zagniataj do chwili, gdy będzie sprężyste i elastyczne. Gotowe ciasto powinno mieć finalnie konsystencję troszkę twardszą niż ciasto na pierogi. Następnie ciasto możesz, jeśli chcesz, wyrobić dodatkowo uderzając go wałkiem przez 5 minut. Faworki dzięki temu będą jeszcze bardziej puszyste, delikatne i dodatkowo napowietrzone, ale nie jest to krok niezbędny, możesz sobie go też podarować. Następnie ciasto rozwałkuj, tak cienko jak tylko dasz radę. Albo jak lubisz, im cieńsze faworki, tym generalnie bardziej chrupiące. Ja tutaj przy wałkowaniu zastosowałam drogę na skróty i wykorzystałam pomoc, czyli nakładkę wałkującą, która akurat jest na wyposażeniu mojego miksera. No i bardzo przyspiesza i zdecydowanie upraszcza wałkowanie szczególnie twardych ciast, takich jak ciasto na faworki. I teraz z rozwałkowanego ciasta wytnij po 2-3 krążki średnicy 8 cm i 2-3 krążki średnicy 6 cm. Każdy z tych krążków natnij z 4 stron, tak aby środek pozostał nienacięty. Następnie środki krążków posmaruj cienko białkiem, tym, które pozostało po żółtkach, i krążki układaj jeden na drugim. To może być konfiguracja taka, że będą 2 większe, 2 mniejsze, albo 3 większe, 3 mniejsze, wówczas róże wyjdą takie bardziej obfite. Pamiętaj również o tym, układając krążki, aby nacięcia tych krążków się nie pokrywały. Następnie środek mocno naciśnij, aby warstwy się skleiły i wrzuć całość na dobrze rozgrzany olej. Róże smaż z obu stron na złoty kolor, następnie odsącz na papierowym ręczniku. W środku każdej róży możesz dodatkowo umieścić pół łyżeczki dżemu albo na przykład świeżą malinę, jeśli taką akurat dysponujesz, a wierzch lekko opróż cukrem pudrem. Przepyszne, smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com i daj nam znać w uwagach przy zamówieniu, jeśli chcesz książkę z autografem. Zapraszam serdecznie.